Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj drugi odcinek cięcia wiosennego róż w żywym katalogu róż. Poprzednio był film o różach miniaturowych, jak przezimowały, wstępne obserwacje. Teraz zajmujemy się różami okrywowymi. Tych róż okrywowych jest więcej niż miniatur, więc żeby to nie trwało zbyt długo, ja będę się starał mówić krótko, zwięźle i robić to po prostu jak najszybciej. Rozpoczynamy serię filmów o żywym katalogu róż, o wiosennym cięciu róż w żywym katalogu. Ale najważniejsza uwaga na początek jest taka, że to nie będą filmy o tym, jak przycinać młode, jednoroczne róże u Was w ogrodzie. Dlatego, że taki film już jest na naszym kanale i ja Wam go podlinkuję tutaj, a te filmy, które się teraz będą pokazywać, dotyczące każdej grupy osobno, czyli osobno róż okrywowych, osobno miniatur, osobno rabatowych i tak dalej, one będą tylko pokazywały to, jak przezimowały poszczególne odmiany u nas tutaj przy zimie, gdzie temperatura spadła do minus 21 stopni, jak przezimowały, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, będziecie widzieć, jak traktuje poszczególne krzewy, bo mamy 3 krzewy z każdej odmiany, jak są potraktowane po to, żeby później w ciągu lata obserwować, jak one się zachowują w zależności od tego, jak były przycięte na wiosnę. Te filmy tylko są po to, żeby pokazać, jak zimują róże i żeby robić wstęp do obserwacji, które będą później w ciągu lata. To nie jest film o tym, jak ciąć młode róże. Teraz ja zakładam swoją kamerkę na czoło, po to, żebyście widzieli dokładnie to, co ja robię i jak ja widzę to, czym się zajmuję, czyli obraz moich oczu, można powiedzieć. I lecimy z koksem. Tutaj mamy różę okrywową Gärtner Freude, którą bardzo lubicie. Ona tutaj nie rośnie do końca tak, jak bym chciał. Ja ją już sobie dosłownie przed chwilą przyciąłem. Tutaj to przezimowało w zasadzie ok, ale część końcówek była zmarznięta, musiałem je wyciąć. Tu z kolei mamy roślinę zbyt głęboko posadzoną, która walczy o życie. Zobaczymy, jak to się ta walka zakończy. I tutaj mamy też roślinę zbyt głęboko posadzoną. Zobaczcie, jak tutaj to odbiło się negatywnie na tych pędach. Tutaj. Szczególnie, że ubiegłe lato było dość wilgotne i cały czas tutaj była wilgotna ziemia. Teraz jest to odkryte, ładnie nabrzmiewają pąki tutaj śpiące i będziemy obserwować, co się z tym będzie działo. Kolejna odmiana Knirps. Tutaj widać, że przezimowała ok, natomiast to może też wynikać z tego, że te wszystkie pędy były pod śniegiem tak naprawdę. Tutaj mamy tylko te najcieńsze, najprawdopodobniej niezdrewniałe pędy z ubiegłego roku. I tyle. Zostawiam to tak, jak jest. Tutaj mam roślinę mocniej przyciętą. Na jesieni wszystko jest ok. Nic nie muszę w zasadzie tutaj robić. Tutaj to samo. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Te dwie rośliny są na odpowiedniej wysokości posadzone, rosną idealnie. Tutaj mamy okrywówka Schneeflocke. Też ta pierwsza, zobaczcie, znowu jest za głęboko posadzona. Znowu to może mieć negatywny wpływ na wzrost. Ale my to na razie tak zostawimy i będziemy obserwować, jak to się będzie zachowywać. Trudno mi powiedzieć, jak ona przezimowała, bo ona była nie za okazała roślina, niezbyt okazała roślina. Tutaj mamy rośliny przycinane nisko jesienią. Delikatnie tylko wycinam to, co mi się nie podoba. Jest ok. I tu mamy już roślinę posadzoną na właściwą głębokość. Tylko delikatna kosmetyka. Nie wiem, czy nie wytnę całego tego pędu, który jest bardzo, bardzo cienki. I tyle. Róża Bounty, okrywówka.
ładnie się rozrosła w ubiegłym roku, ten akurat krzew, który stoi przede mną, i wszystko by było ok, ale widzę, że tutaj, zobaczcie, to wszystko przemarzło. Tak naprawdę to przytnę to tu i tu, czyli to, co wystawało ponad śnieg, jest przemarznięte. Tutaj podobnie, tutaj podobnie. Gdyby nie było śniegu, to myślę, że wyglądałaby gorzej. Wyglądałaby gorzej. Ok. Tutaj rośliny wstępnie przycięte na jesień. Wyglądają całkiem ok. Tutaj troszeczkę pęd wyglądał gorzej, go wyciąłem. Tutaj mam końcówkę pędu, która też nie wyglądała dobrze. Powycinam te końcówki i tyle. Jeszcze tutaj i reszta jest ok. Tutaj to samo, tutaj to samo, tutaj to samo, tutaj to samo. Ok. Dobrze. Następna Amika. Róża, którą bardzo, bardzo lubię. Ale trudno to na razie ocenić, dlatego że w zasadzie wydaje się, że wszystko, co wystawało ponad śnieg, przemarzło, ale to wszystko było bardzo cienkie i najprawdopodobniej nie zdrewniało jeszcze wystarczająco, więc tutaj bym nie wyciągał pochopnych wniosków. Wycinam to wszystko, co jest brązowe. Zostanie tylko to, co jest zielone, ale nie robię ostrego cięcia. Zostawiam nawet cienkie pędy. Ok. Tutaj mamy mocniej przycięte rośliny już jesienią. Też jest jeszcze dużo cienkich pędów, ale to zostawiam. Tu widzę, że dołem ładnie zaczynają pąki nabrzmiewać. Nie ma tu nic niepokojącego. Podobnie tutaj też wszystko fajnie wygląda. W zasadzie tyle. Lecimy dalej. Orienta Sheila. Zobaczcie, mamy tutaj dwie odmiany bardzo podobne do siebie. Orienta Sheila i Yo-Yo Peach, tak? W czasie lata bardziej podobało mi się Yo-Yo Peach. Miało mniejsze przerwy w kwitnieniu. Praktycznie kwitło non-stop od czerwca do października. I miało mniejsze wymiary. Bardziej jak róża miniaturowa. Tutaj Orienta Sheila typowa okrywówka. I zaskoczony jestem, że ta róża osiągnęła takie rozmiary podczas pierwszego roku uprawy, dlatego że ze szkółki wiem, że w szkółce ona nie chce rosnąć bardzo intensywnie. Często te rośliny są małe po pierwszym roku, więc tutaj mnie to zaskoczyło, że one tak ładnie urosły. To, co wystawało ponad śnieg, częściowo przemarzło, ale przypuszczam, że to też wystawało ponad śnieg, a ładnie nie przemarzło, więc jest to dosyć pozytywna informacja. Dobra. Tutaj te rośliny, które były przycięte jesienią, troszeczkę widzę, że końcówki są lekko zamierające i je teraz lekko poprawię. Tyle. Tutaj jest w miarę ok, pęd uszkodzony z jakiegoś powodu jeden. Skróciłem go, dobrze. I teraz tu mamy bardzo ciekawą sytuację. Mamy Yo-Yo Peach. I ta roślina, która była nieprzycięta, wygląda najgorzej. Zobaczcie, nie podobają mi się te pędy, te tak wyglądające pędy. Nie wiem, co tu się działo, dlaczego to tak wygląda. Nie powinno to tak wyglądać. Wytnę cały ten pęd tutaj. Tutaj to, tutaj to. Tutaj to. Nie wiem, czy to też nie jest efekt
że tu za wysoko ta ziemia była, ale ten pęd cały wytnę. Ten tu, ten tu, ten tu, ten tak, ten tak. Niestety tu muszę zrobić mocniejsze cięcie, bo nie wygląda to dobrze, ale żeby było ciekawiej, to zaraz zobaczycie róże, które były przycięte na jesieni i wyglądają dużo lepiej. Tutaj mamy tą samą odmianę, skróconą jesienią dość mocno i zobaczcie, wszystko wygląda dużo lepiej. Bardzo fajnie, praktycznie tylko 2 pędy, które musiałem delikatnie skrócić i resztę jest ok. Tutaj trzecia roślinka z tej samej odmiany też wygląda dobrze. I czyli tutaj mamy taką sytuację, nie wiem, nie wyciągałbym na razie pochopnych wniosków, dlaczego tak się stało, bo nie wiem, jak ta roślina wyglądała do końca jesienią, wtedy kiedy była kopczykowana, ale w tym przypadku lepiej przezimowały rośliny przycięte niż roślina nieprzycięta. Tutaj mamy już rośliny świeżo sadzone w styczniu. Je sobie po prostu zrobię krótkie cięcie. Nie będę tutaj na razie się rozwodził, co to jest za odmiana i na razie je ominiemy w filmie, bo one nie dałyby nam tych informacji, na które nam zależy. Dalej jest to samo. To są rośliny w tym roku posadzone i sadzone w styczniu i one nas w tym momencie nie interesują. Wracamy do dalszej części okrywówek. Tutaj na następnej rabacie zaczynamy od Schneekonigin, czyli dosyć dużej róży okrywowej, ale ta roślinka rosła tu najsłabiej już w ubiegłym roku. Dalej jest słaba. W zasadzie można by było ją mocniej przyciąć, ale trzymam się cały czas tego schematu. Te 2 rośliny, które ładniej rosły, zostały nisko przycięte. Przezimowały bardzo dobrze. Tutaj tylko końcóweczka, widzę, że ok. Do wycięcia. Reszta jest w porządku. Następna odmiana, Larissa. Też widzę, że dosyć dobrze przezimowała, ale te najcieńsze pędy, końcówki z kwiatostanów z ubiegłego roku troszeczkę są uszkodzone. Pousuwam je. Tak. Dobra, tu mamy zrobione. To wszystko, co było przycięte w ubiegłym roku, wygląda naprawdę dobrze. To też. To też. W porządku. Salsa. Salsa, czyli róża okrywowa, która zaskakuje swoimi rozmiarami. Rośnie mocniej niż bym ja tego chciał. I przezimowała w miarę dobrze, aczkolwiek widzicie te pędy, które wystawały ponad śnieg lub które nie do końca zdrewniały, raczej nie do końca zdrewniały, bo to nam też wystawało ponad śnieg, a zobaczcie, jest w ogóle nieuszkodzone. Tutaj mamy tylko tą część, która kończyła wzrost przed samą zimą i nie zdążyła zdrewnieć i ona została uszkodzona, więc podobnie było pewnie tutaj. Tutaj mamy sytuację, gdzie mamy pęd mocniej uszkodzony, ale on mógł zostać uszkodzony nie tyle przez mróz, co przez to, co się tutaj nam zaczęło dziać. Tutaj nam się zaczęła jakaś ranka i zaczął nam ten pęd zamierać przez tą ranę, więc ja go tutaj wytnę. Tak, 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 tak. Dobra. Mamy roślinę przyciętą tak jak chciałem, bardzo delikatnie. Tu jeszcze i tu jeszcze, dobrze. I teraz mamy rośliny mocniej przycinane jesienią. Już widzicie korzyści płynące z tego mocnego przycięcia jesienią. Mianowicie to, co tutaj widać, te pędy z nasady wyrastające, mimo że część jeszcze ziemi na tej nasadzie została. Boję się tego ruszać, żeby nie wyłamać tych pędów. O to nam chodzi. Tutaj również fajnie to wszystko wygląda.
O tyle fajnie, że krzew się ładnie zbiera do wyrostu, natomiast ja jestem trochę zaniepokojony takimi dużymi już przyrostami. Końcem marca wolałbym, żeby one były mniejsze jeszcze. Aspirin Rose. Aspirin Rose. Tutaj wygląda trochę tak, jakbyśmy tą roślinę gdzieś, nie wiem, czy na jesieni nie nadsadzali z jakiegoś powodu, bo nie wygląda mi to jak roślina rosnąca cały sezon. Wygląda jak świeżo wsadzona i być może jesienią była uzupełniana tutaj. Tego nie pamiętam już. Tu mamy już takie rośliny, które rosły, ale zostały mocno przycięte. Więc tutaj mamy trochę zaburzoną obserwację, bo nie mamy tej nieprzyciętej, mocnej rośliny po pierwszym roku. Lecimy dalej. Castelruther Spatzenrose. Podobnie tu sytuacja wygląda. Też nie będziemy mieć tych informacji wiarygodnych, jeśli chodzi o ten krzew, który miał być zostawiony jako nieprzycięty. Też wygląda, jakby to było nadsadzane. Tutaj mamy roślinki, które rosły nam w ubiegłym roku, ale zostały mocno przycięte. I tutaj podobnie. Na razie to zostawiamy. Nic więcej tu nie jesteśmy w stanie powiedzieć o tych odmianach. O tej odmianie. Klasyczna defery. Odmiana bardzo żywotna. Bardzo fajna. Ale też widzicie, że wszystko to, co było najmłodsze, czyli kwiatostany z jesieni, zmarzły. Kwiatostany z jesieni zmarzły. I to sobie usuniemy. Ja widzę w mojej wiosce przy remizie jest posadzona i defery, i pinkfery. I widzę, że ona słabo teraz wygląda. Tam jak przejeżdżam, nie zatrzymuję się, ale tyle co przejeżdżam samochodem i obserwuję z samochodu, to wydaje mi się, że mocno ucierpiała od mrozu. Była przycięta jesienią dość mocno i na razie wygląda słabo. Czekam, kiedy zacznie się zielenić od młodych przyrostów, czy czerwienić nawet, ale na razie wygląda słabo. Nie wiem, czy dlatego, że bo na zimowanie ma też wpływ nawożenie. Te tutaj rośliny, które widzicie, one w ubiegłym roku nie były nawożone, więc to przezimowanie z natury powinno być lepsze. W tym roku dostały pierwszą dawkę Osmocote, więc zobaczymy, jak będą zimować następnej zimy. Tutaj też jest wszystko w porządku, żadnych uwag i tutaj podobnie. Wszystko jest ok. To sobie usuniemy. Dobrze, tu jest wszystko w porządku. Lecimy, następna odmiana. Bardzo podobna. Pinkfery. Dokładnie sytuacja wygląda tak samo jak z jaśniejszą wersją. Podobnie przezimowała. Też ucierpiały tylko najmłodsze części pędów, które kwitły w październiku, czy może nawet w listopadzie. I tylko te części wycinam. Rośliny wstępnie przycięte jesienią wyglądają dobrze. W zasadzie tu mamy tylko część pędu, który był bardzo młody, to czuć nawet w palcach, że on nie był zdrewniały. I tyle, resztę jest ok. Róża Satina też dosyć dobrze przezimowała. Podobnie wygląda sytuacja jak z pinkfery i defery. W ogóle podobnie to wygląda. Czyli mamy suche końcówki, te, które były kwiatostanami jesienią. I to sobie usuwamy. I to sobie usuwamy. Dobrze.
To, co nam tutaj zimowało już przycięte jesienią, wygląda w porządku i tutaj podobnie. Żadnych zastrzeżeń. Róża Mirato też wygląda dobrze. Tylko końcówki kwiatostanów są brązowe. No ten pęd gorzej tutaj wygląda. W zasadzie do tego miejsca bym go przyciął. Też raczej był to pęd młody stosunkowo i niezdrewniały. Tutaj mamy końcówkę kwiatostanu, którą musimy przyciąć. Tu podobnie. Tu i tu i tu i tu. Dobra. I tyle. Tu mamy uszkodzony pęd mechanicznie. Tutaj też. Tu już jest jakieś nadmarznięcie. Tutaj też. Tu znowu uszkodzony pęd mechanicznie. Resztę wygląda bardzo dobrze. Tutaj mamy takie coś. To jest efekt przemarznięcia pędu. Pytanie, czy dlatego, że był przycięty, czy dlatego, że był zbyt młody, zbyt mało zdrewniały. Na to pytanie trudno odpowiedzieć i myślę, że nikt na to pytanie nie zna odpowiedzi. Nawet ten, kto będzie chciał wyrokować, że błędem jest przycinać róże przed zimą, tak naprawdę nawet taki ktoś nie jest w stanie powiedzieć, z jakiego powodu tak się stało. Róża Dolomiti. Zobaczcie, jak różny charakter mają okrywówki. Dolomiti jest dla mnie taką okrywówką, która równie dobrze mogła być rabatówką. Rośnie do góry, mocne pędy i zobaczcie, wszystko, nawet to przezimowało idealnie. Ten pęd też przezimował idealnie, ale ten pęd już, widzicie, nie przezimował idealnie i jestem pewien, że dlatego, że był młodszym pędem i później zaczął wyrastać i nie zdążył zdrewnić. Z tego powodu. Podobnie jak te kwiatostany. I to. I to. Tutaj mamy sytuację taką, że widzicie, ten pęd nie przemarzł, tak? Ale tutaj musiało być jakieś uszkodzenie już latem, które naruszyło tkankę. To mogło być tutaj, nie wiem, od mechaniczne jakieś uszkodzenie i tutaj wdała nam się jakaś choroba i dlatego najlepiej jest to wyciąć. Mimo tego, że pęd przezimował dobrze. Tutaj mamy cały młodszy pęd, który jest do wycięcia i tu mamy podobną sytuację i też należy to wyciąć. Tutaj tak samo, a ten pęd zostanie taki jest. Może on będzie nam troszkę zaburzał całość, ale zobaczymy. Z ciekawości go zostawimy. Tutaj mamy róże przycięte jesienią, które wyglądają dobrze. Tylko końcówki pędów. I podobnie tutaj. Dobrze. Jest ok. Blue Wunda. Bardzo lubię tą różę. Różowa. Nie najmłodsza odmiana, ale bardzo długo, obficie kwitnąca. Bardzo zdrowa. Zresztą widać, że ma ADR. No i przezimowała dość przyzwoicie. To wszystko jest ok. Tylko końcówki z kwiatostanami do usunięcia. Tyle. Tu jest dobrze. Tu mamy rośliny przycięte jesienią. Nic nie można im zarzucić. Tej rośliny faktycznie nie będę dotykał sekatorem. Tutaj ta jeszcze większa. Zobaczcie, jak się rozrosła po pierwszym sezonie. Masa grubych pędów, ale część pędów, które wyrosła później, nie była na tyle zdrewniała i troszeczkę ucierpiała. I wytnę dosłownie kilka końcówek i tyle. Heidetraum. Róża, która w moim przekonaniu jest
jedną z bardziej mrozoodpornych odmian szlachetnych, okrywowych, ale też widać, że część pędów, które były młodsze, tak jak tu, końcówki z kwiatostanów, tak jak tu, czy tak jak tu, też wymagają wycięcia, bo są brązowe. O, tu widać to dokładnie. I tu, 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 i tu. Dobrze, tą roślinę zostawimy w taki sposób, czyli dużo większą, a tu są rośliny Heidetraum przycięte nisko. Po pierwszym sezonie jest ok. Tutaj mam jeden pęd, którego się pozbędę. Reszta jest ok. Zobaczcie, jaka jest wigor tej rośliny. Widać już tutaj. O, tutaj jak ładnie już nam tu zaczyna wszystko wyrastać. I nawet te drobne pędy nie przeszkadzają w wyrastaniu mocnych pędów. Wszystko zasługa tego, że roślina w ubiegłym roku bardzo dobrze się zakorzeniła. Ten system korzeniowy ma optymalne warunki i on teraz po prostu bije swoją całą mocą i powoduje wyrastanie tych nasadowych pędów z pąków śpiących, wyrastających. Landfrauenrose. Jestem zaskoczony, że ona tak fajnie wygląda. Tutaj mamy obok sztadrom. Też jestem zaskoczony, że tak fajnie wygląda. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że mam sztadrom posadzony u siebie na takiej lekkiej skarpie i po każdej zimie te pędy wyglądają moim zdaniem brzydko. Ciemne są, sprawiają wrażenie, jakby im coś dolegało, jakby były nadmarznięte. Takie wręcz jakby opalona ta skórka. A tutaj wszystko jest idealnie zielone. I to by potwierdzało być może, jak kolosalny wpływ ma na zimowanie pędów, na wygląd pędów po zimie, to jak nawozimy rośliny. Te nie były w ogóle nawożone, a tamte na skarpie są nawożone już od kilku lat. I to może nie jakoś bardzo intensywnie, ale na pewno nie delikatnie. Dostają zdrowe dawki nawozu, głównie Osmocote. I moje podejrzenie jest takie, że jednak wpływa to trochę gorzej na przezimowanie pędów. Sztadrom tutaj przezimował dosłownie tak samo jak Landfrauen, czyli moim zdaniem bardzo dobrze. Tylko te końcówki, które były kwiatostanami jesiennymi, tylko to wycinam. Nic więcej. Tutaj sztadrom przycięty też całkiem ok. Nie widać, żeby gorzej zimował po przycięciu jesiennym. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację. Widać końcówki pędów lekko nadmarznięte, które teraz usunę. Reszta jest ok. Lipstick też okazała jak na różę okrywową roślina. Zobaczcie, to wszystko tutaj wystawał nam pęd ponad śnieg. Przezimował bardzo dobrze, tak samo jak i ten. Tutaj mamy pęd całkowicie brązowy od tego miejsca. Najprawdopodobniej był za młody. Tak samo jak i te końcówki pędów, które były najmłodsze i wymagają odcięcia. Podobnie jak resztki kwiatostanów, ale aż tak dokładnie tego nie muszę robić. Tutaj mamy ten fragment krzewu, który wygląda trochę gorzej. O. Sobie go wytnę razem z tym wszystkim tutaj. Ale widzicie, co się tu dzieje? To jest fajne, to jest fajne. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko bije, dlatego, że te pędy są w pozycji horyzontalnej, to te wszystkie pąki tutaj nabrzmiewają i ładnie chcą rosnąć. Byleby tylko nie było dużego mrozu końcem kwietnia, początkiem maja, bo tych pędów by mi było bardzo, bardzo szkoda.
Dobrze, tutaj mamy OK. Tu będzie ciekawie wyglądała sytuacja. Zobaczymy, jaka będzie różnica latem między lipstickiem przyciętym dość nisko, a tym bardzo słabo przycinanym. Ciekawi mnie, jaka będzie kształt krzewu i jak to się będzie zachowywało. Hotline, który kocham za kolor. Uwielbiam kolor Hotline. Jak on przezimował? Zobaczcie, to wszystko, co wystawało ponad śnieg, przezimowało dobrze. Tutaj mamy troszeczkę pędów do wycięcia, takich, co były najmłodsze. Tak. Tu mamy końcówki kwiatostanów, które sobie usuniemy. I tutaj. I to. I to. I to. Reszta jest OK. Zostawiamy. Tu mamy mocniej przycięty Hotline jesienią. Wygląda dobrze, ale część pędów jest jakby lekko uszkodzona mechanicznie jakimś narzędziem. Tutaj sobie tylko lekko to dotniemy, żeby... Zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest OK. Dobrze. Purple Rain. Też jestem zaskoczony. Bardzo fajnie to przezimowało. Bardzo fajnie to przezimowało. Zobaczcie, nawet podobnie mi to wygląda troszkę do tych miniatur kordesowskich, z którymi w jakiś tam pewnie sposób jest spokrewniony, czyli do Mendy, do Zwergenfe. Też bardzo fajnie to wszystko przezimowało. Podobna mrozoodporność. Tylko sama końcóweczka tych najcieńszych pędów, które były kwiatostanami. No i tu najmłodszy fragment faktycznie nie był całkiem przemarznięty, tak jak tutaj, ale ja sobie go odetnę. Tutaj mamy, o, to do odcięcia, nawet sobie to zrobię mocniej, tu trochę, tu i resztę jest w porządku. Nie wymaga to jakiegoś większej ingerencji. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda roślina przycinana jesienią. Też bardzo dobrze. I tutaj też bardzo dobrze. Także Purple Rain naprawdę fajnie przezimował. Czego nie można powiedzieć o Wegdersine. Dlaczego tak się stało, nie wiem. Czy te pędy były za młode, czy jakiś inny powód, ale zobaczcie, to wszystko jest zmarznięte, ewidentnie zmarznięte do tego miejsca. Tutaj do tego, to do tego, to do tego, to i to. Tak musieliśmy przyciąć dość mocno tą odmianę. Ta roślina przycinana jesienią jest OK. Tutaj niewiele trzeba poprawiać. Tu sobie wytniemy tego jednego i drugiego niedociętego pęda. Tu mamy słabszą roślinę. Po tamtym sezonie nie urosła tak, jakbym chciał, ale tutaj coś się z nią zaczyna dobrego dziać. Jest OK. Zostawiamy w porządku. Okrywowka Rodi. Mało znana w Polsce, ale dosyć ciekawa, taki intensywny kolor. Tu wszystko przezimowało dobrze, jedynie ten pęd, który był no już tym najmłodszym pędem, tu go muszę wyciąć, tak jak i te tutaj. I tyle. Zostawiam tą roślinę w taki sposób. A tu mamy mocniej przycięte Rodi. Sobie to jeszcze wytniemy. To jest na pewno roślina na własnym korzeniu.
Ja Wam potem będę mówił, które z nich są na własnym korzeniu, bo część jest na własnym korzeniu, część jest okulizowana, ale te informacje będziemy potem przy dalszym omawianiu roślin sobie systematyzować. Sommerabend. Tutaj mamy roślinki, która nie wiem, czy ona nie obumarła już jesienią w ogóle, czy ona nie przyjęła się być może. Jest do wymiany ta jedna roślina, ale pozostałe, widzicie, przycięte, przezimowały. Ok. Ja wiem, że Sommerabend bardzo dobrze zimuje, dlatego że mam taką roślinę, która ma ponad chyba 12 lat. Nawet jest film u nas z sadzenia jej w doniczkach, żeśmy ją sadzili pod kościołem na takiej lekkiej skarpie. Ona się tam przepięknie rozrosła. Dobrze, że tam była ta przestrzeń dosyć duża, nawet mogliśmy jej połowę mniej posadzić, bo ona jest tak ekspansywną rośliną, że nawet gdybyśmy co drugą roślinę nie posadzili, to i tak zarosłaby cały teren, a w tym miejscu, gdzie rośnie, jest tak bujna, tak w zasadzie bez żadnej pielęgnacji, bez przycinania, bez nawet dobrego nawożenia, bez plewienia, po prostu zostawiona na dziko. Od 12 lat nie przemarzła, a najdłuższe pędy, które napotkały na ogrodzenie, zaczęły się po tym ogrodzeniu wspinać jak róża pnąca, bez podpinania, bez podpierania, bez rozpinania pędów, kompletnie bezobsługowa. Świetna odmiana, wiem, że jest mrozoodporna. Tutaj dokładnie tego nie widać przez to, że ta roślina, która miała być nieprzycięta, po prostu nie urosła w tamtym roku tak jak trzeba było. Wymienimy ją na inną i będziemy dalej obserwować, ale ja postaram się nagrać jeszcze tego lata film, jak wygląda ten Sommerabend pod tym kościołem, bo po prostu wygląda obłędnie. Ale musi mieć dużo przestrzeni, wtedy pokazuje ten pełny pazur. I tutaj mamy roślinę, która jest hitem, jeśli chodzi o okrywówki, hitem Noaka, czerwona Sorrento. Przepiękna odmiana, bardzo długo kwitnąca, pełna wigoru. Zresztą widać tutaj roślina po jednym roku, jak się pięknie rozrosła. Praktycznie w ogóle nie ma oznak przemarznięcia, tylko widzicie te końcóweczki najmłodsze, tak? To najmłodszy pęd tutaj. Ja bym sobie go przyciął już bardziej tutaj, żeby niech on się tutaj nam zbiera lepiej. I tą sobie zostawimy tak bardzo delikatnie tylko przyciętą. Świetna odmiana na róże pienne. Róże pienne Sommerabend w formie, nie Sommerabend, tylko Sorrento w formie piennej wygląda po prostu rewelacyjnie. Ale tutaj też róża szeroka, niewysoka, bardzo obficie kwitnąca, tworzy takie płaskie kopuły kwitnące bardzo, bardzo długo. Tutaj mamy tą samą odmianę przyciętą już na jesieni. To wszystko są rośliny na własnym korzeniu. Tutaj, jeśli dobrze pamiętam. I to są pierwsze rośliny wyprodukowane u mnie na własnym korzeniu z sadzonek dostarczonych bezpośrednio od Noaka. Pierwsze rośliny po podpisaniu umowy z Noakiem. Umowę z Noakiem podpisaliśmy gdzieś na początku maja i dosłownie 2 tygodnie później już mieliśmy sadzonki od niego i to jest efekt tych pierwszych sadzonek. Bardzo mi zależało na tym, żeby mieć te okrywówki Noaka, bo one są po prostu rewelacyjne. Będziemy jeszcze obserwować dalej. Dalej lecimy. Matador. Matador, dobrze znana czerwona róża okrywowa, rosnąca nie płożąco, ale tak bardziej wyprostowanie. Troszeczkę przypomina charakterem wzrostu defery, pinkfery, czyli takie coś pomiędzy okrywówkami a rabatówkami. Przezimowała całkiem w porządku. Całkiem w porządku. Tutaj też jak najbardziej. I tutaj też. Nie mam żadnych zastrzeżeń do przezimowania Matadora. Super.
super to wygląda. Powiem Wam szczerze, że ja tutaj się bardziej niż tego, jak to przezimuje, wiecie czego się bałem? Bałem się tego i być może to jeszcze wyjdzie, jeszcze nie wiem, dopiero jestem na początku tego wszystkiego, ale bałem się, że mamy tutaj mnóstwo darni, widzicie, mnóstwo darni i bardzo często się zdarza tak, że zimą myszy, gryzonie, nornice, karczowniki, które naturalnie żyją właśnie w takich powiedzmy skarbkach, czy rowach, czy po prostu tam, gdzie jest darń, mają swoje korytarze, one migrują i pięknie nam podgryzają cały system korzeniowy róż. Ciekaw jestem, czy tutaj spotkam taką sytuację. Mam nadzieję, że nie, ale wiem, że zdarza się to Wam i kiedyś, pamiętam, pani Krysia nawet była przerażona, bo ona miała takie miejsce i jej mnóstwo róż, i to też piennych róż, zostało przez zimę zniszczonych przez karczownika i wtedy podchodzicie na wiosnę, chcecie coś koło tych roślin robić, a możecie sobie wyjąć całą roślinę w zasadzie 2 palcami, bo nie trzyma się w ziemi, albo zaczynacie coś koło niej robić, a ona się przewraca. Tego się bałem. Ale nie mówię o Alcantarze, teraz powinienem mówić. Alcantara też bardzo fajnie przezimowała, też kolekcja Flower Carpet z Noaka, bordowa róża z żółtym oczkiem, przepiękna, fajnie przezimowała, ale już widać, że to ma inny charakter wzrostu niż Sorrento. Sorrento daje też trochę takich grubych pędów szkieletowych. Tu mamy więcej tego drobniejszego pędu, więc te roślinki z natury będą troszeczkę mniejsze. Też kopułka, ale nie taka duża jak w przypadku Sorrento. Tu mamy tylko końcóweczki do wyczyszczenia i reszta jest ok. Alexander von Humboldt też świetna odmiana, jedna moim zdaniem z niedocenionych róż, jeszcze na tyle, na ile powinna być. Też ADR, nie zmienia też barwy, fajna czerwień, no i przezimowała całkiem ok. Nawet zobaczcie, ten pęd, który całkowicie wystawał ponad śnieg, jak wytnę mu ten jest ok. Tutaj mamy pęd, widzicie, przemarznięty, ale najprawdopodobniej problem był tutaj. Tutaj zaczął ten pęd z jakiegoś powodu zamierać. Wcześniej, już jesienią, i zresztą widzicie tutaj, o, tutaj też jest jakieś uszkodzenie i to z tego powodu tak naprawdę ten brązowiał, a nie z tego powodu, że przemarzł. O. Być może część z Was oczekiwała, że to będzie film o tym, jak ciąć roczne rośliny, ale takie filmy już były u nas na kanale, więc ja tutaj tej odmiany, czy w ogóle tych roślin tutaj nie tnę w ten sposób, żeby pokazać, jak powinno się przycinać młode, roczne rośliny na wiosnę, bo w zasadzie powinno się je przycinać tak, jak te tutaj, które mamy przycięte już z jesieni. Ja tylko w tym momencie robię, można powiedzieć, coś, co nie jest poprawne, bo nie przycinam tych roślin tak, jak się ich powinno przyciąć po pierwszym roku, ale robię to specjalnie po to, żeby obserwować i pokazywać Wam latem te różnice w pokrojach, w charakterze wzrostu między tymi właściwie ciętymi roślinami, a tymi bardzo oszczędnie ciętymi lub w ogóle prawie że nie ciętymi. Jeszcze zobaczmy sobie Aleksandra, te krzewy, które były skrócone jesienią. Wszystko jest z nimi ok. Dosłownie kilka tylko jakichś nadłamanych pędów. Tu mamy faktycznie końcówki do wycięcia, które nam ucierpiały przez zimę, tak? I tyle. Reszta jest ok. Odmiana Carajo, okrywówka stosunkowo nowa. Ja szczerze powiedziawszy nie mam jeszcze wiele do niej do powiedzenia. Nie wiem nawet, czy ją polubię, czy ją nie polubię. To, co tutaj widzę, to przezimowała średnio.
Dolne pędy, te, które były pod śniegiem, wyglądają ok, ale to wszystko, co było nad śniegiem, jest przemarznięte. Być może też dlatego, że to były te najmłodsze przyrosty. Trudno mi w tej chwili wyrokować, ale muszę ją dość mocno przyciąć. Nawet gdybym tego nie chciał zrobić, to niestety muszę to zrobić. Tutaj mamy tylko końcówki do wycięcia, które nie były przycięte jesienią. I to cienkie, co jest. Tutaj mamy coś, co wygląda nieciekawie. Widzicie, mamy uszkodzone pędy. Ja sobie je wyczyszczę tutaj mocniej. Zrobię takie mocne czyszczenie, bo już widzę, że tutaj mi się fajnie ten krzew zaczyna rozbudować, więc nawet jeżeli ta strona mi tutaj coś słabiej będzie się zachowywać, a były mechanicznie uszkodzone te pędy, wolę je wyciąć. No i zobaczymy, może tutaj coś jeszcze nam urośnie, ożyje. Tutaj jeszcze ta końcówka i ta końcówka i tyle. Zostawiam to bym jeszcze chętnie tak zrobił. Tutaj już widzę, że coś zaczyna rosnąć. O, tu w tym miejscu i w tym miejscu też już widzę, że zaczyna nam pąk śpiący się ruszać. Amber Sun, czyli przechodzimy do żółtych. Z czerwonych przechodzimy do żółtych i potem coraz jaśniejszych, ale potem znowu będą czerwone, widzę. Amber Sun, herbaciana. Słabo ona urosła w zeszłym roku. Też to jest roślina na własnym korzeniu. Ta, która chciałem, żeby była duża, jest za mała, ale ta przycięta widać, że już była fajna. Fajnie się rozrastała. Myślę, że ona teraz dopiero po przycięciu fajnie się zagęści i fajnie pokaże moc wzrostu. Nie mam tu żadnych uwag do zimowania. Wszystko było ok. Tu może ten egzemplarz troszeczkę gorzej. Część pędów, o, to był nadłamany pęd już wcześniej. Tu mamy uszkodzony pęd właśnie motyczką. Widzicie, o. Najprawdopodobniej przy rozgarnianiu kopczyków. Dlatego fajną sprawą jest okrywanie róż korą, dlatego że rozgarnianie kopczyków można wykonać rękami, w rękawicach i nie ma tych problemów uszkadzania pędów. Ale również jak macie bardziej taką lekką ziemię, to też w zasadzie prawdopodobieństwo takiego mocnego uszkadzania pędów jest mniejsze niż tutaj na tej glinie, gdzie walczymy motyczką i całe skiby próbujemy odwalać. I mamy polską odmianę drugą. W poprzednim filmie było wspomnienie lata. Tutaj mamy Iwona. Też, zobaczcie, fajnie to wszystko przezimowało, co było już zdrewniałe. Tutaj tylko te pędy kwiatostanowe, które kwitły jeszcze jesienią. A przypomnę Wam, że Iwona jest tą odmianą, która prawie że nie ma przerwy w kwitnieniu, tylko jak już zacznie kwitnienie, to już cały czas coś tam kwitnie i kwitnie, coś rozkwita. Jeden za drugim kwiatek. To tylko te końcówki najmłodsze są faktycznie brązowe. Jest ich sporo. No bo jeżeli mielibyśmy to kwitnienie długie i cały czas coś się pojawiało, no to znaczy, że tych końcówek pędów z kwiatostanem musiało być dużo. No i teraz to trzeba po prostu wyczyścić. Tak. I w zasadzie mamy to wyczyszczone. Tu jeszcze sobie możemy zrobić tak. Ok. Mamy wyczyszczoną roślinę, prawie że nie przyciętą, tylko wyczyszczoną. Przezimowała moim zdaniem bardzo dobrze. Nie mam do niej żadnych uwag. Tutaj te rośliny, które były przycinane jesienią, też przezimowały dobrze. Jakieś tam końcówki 2-3 do wyczyszczenia. Tutaj podobnie, tu mamy też mechaniczne uszkodzenie, to sobie odetnę tego pęda. Tu mamy cienki pęd, którego wyczyszczę tu. I już widzę, że z nasady wybija pęd, także ja nie chcę się nawet tutaj zapuszczać sekatorem bardzo, żeby wyciąć ten suchy kikut, który mnie drażni, ale boję się o uszkodzenie tego fajnego, mocnego nasadowego pęda, więc sobie to odpuszczę. Sedana, róża, którą ja obdarzam dużym sentymentem.
ale tutaj niestety widzę, że przezimowała słabo. Nie wiem dlaczego. Będziemy ją obserwować w kolejnych latach. W tym roku muszę jej dać, przynajmniej tej roślinie, którą tu widzę, niższą ocenę z przezimowania, bo ten najładniejszy pęd, który wyrósł pewnie w drugiej połowie lata, w większości jest przemarznięty. W większości jest przemarznięty i ja go tu muszę pousuwać. Tak. Również ten pęd jest przemarznięty, ale też wydaje mi się, że problem był gdzieś tu. Niekoniecznie mróz, ale może mróz. Trudno mi powiedzieć. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Rośliny, które były przycięte jesienią, wyglądają dość dobrze. Też wszystko na własnym korzeniu. Też z tej pierwszej partii sadzonek, którą zaraz po podpisaniu umowy licencyjnej z Noakiem miałem. To, co mi się podoba, to widać, że wigor rośliny objawia się też w tym. Wigor rośliny i i jakość systemu korzeniowego w tym momencie. To pokazuje nam. Jeżeli mamy taką sytuację, że tutaj nam się robi mnóstwo takich fajnie nasadowych pędów, to znaczy, że powinno być dobrze w ciągu tego lata. Kubana, czyli róża, która dla mnie jest konkurencją sedany. Obie ja plasuję w podobnej kategorii, podobnego tego herbacianego koloru. Wiem, że większości osób bardziej się podoba Kubana ze względu na intensywniejszy kolor, ale ja chcę widzieć w tym roku porównanie łeb w łeb jedna do drugiej. Obserwować termin kwitnienia, przerwy między kwitnieniami, długość kwitnienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ten moment widzę, że troszeczkę lepiej przezimowała Kubana. Ja Wam się przyznam szczerze, że ja byłem taki zafascynowany sedaną, że ja już chciałem rezygnować całkowicie z Kubany, bo stwierdziłem, że zastąpię sobie ją sedaną. Ale ogrodnictwo uczy pokory i Wy mnie też uczycie pokory, dlatego że zauważyłem, że Wy chcecie mieć Kubanę i niełatwo jest Was namówić na sedanę. Jeżeli Wam się podoba Kubana, to chcecie mieć Kubanę. Nawet jak ja sobie wymyśliłem, że sedana pewnie będzie lepszą odmianą. No i te poletka testowe w żywym katalogu róż mają właśnie mi odpowiedzieć na to pytanie, czy ten mój pomysł na wybór odmian jest trafiony, czy nietrafiony, czy mam dalej Was namawiać na konkretne odmiany, albo przekonać Was. Chciałbym, żeby przekonało Was to, jak te rośliny będą wyglądały latem, żebyście sami podejmowali decyzję, nie? Żeby to nie była moja decyzja narzucona Wam. Jazz, odmiana, która ma najmocniejszy kolor z tych właśnie tutaj okrywowych, jeśli chodzi o ten odcień herbacianego, takiego pomarańczowego, mocnego koloru. Też, która rośnie najbardziej pionowo z nich wszystkich i którą bardzo, bardzo lubicie, ale ona ma największe problemy z z nich wszystkich, tak nawiasem mówiąc. Najpodatniejsza na mączniaka prawdziwego. Tutaj przezimowała moim zdaniem też nierewelacyjnie. Ja nie widzę tu rewelacji. Podobnie jak sedana, lekkie rozczarowanie. Zobaczymy, jak będzie w przyszłych sezonach. To jest stara odmiana i skoro ona w miastach sadzona zimuje i nie ma z nią problemu, to tutaj też powinno być ok, ale z jakiegoś powodu w tym roku u mnie nie zaliczyła plusów, jeśli chodzi o przezimowanie. Dajcie znać, jak u Was zimuje Jazz, jak przezimował tego roku te zimowe mrozy. To mnie bardzo interesuje. Ja ją musiałem, widzicie, przyciąć dość mocno. Odmiany przycięte wcześniej zachowują się w porządku. Wiadomo, końcóweczki do
lekkiej modyfikacji. Tutaj uszkodzona roślina, widzicie, cała nam tutaj wypadła do nadsadzenia. Tutaj mamy, co my tu mamy? Tu mamy już rośliny sadzone tego roku w styczniu i nie będziemy już z tego robić filmu. Ja je wszystkie będę przycinał w ten sposób, widzicie? W ten sposób. Im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej, tym lepiej. Tabliczki tutaj pewnie gdzieś w czerwcu się pojawią z nazwami i będziemy sobie je obserwować. Tak z ciekawości, co to jest. Co my to mamy? Mentor Rose. Czyli tu mamy te najnowsze odmiany. Najnowsze odmiany. Dobrze, żeby nie przedłużać, kończymy ten odcinek o różach okrywowych, tym bardziej, że tutaj już mamy, widzicie, rabatówki. My tutaj musimy już kombinować, ponieważ skończyło nam się miejsce na rabatówki i weszliśmy na to poletko, które było przeznaczone na okrywówki. I tu mamy jeszcze zostawione miejsce na te odmiany, które się pojawią tutaj jesienią tego roku, które już mamy w szkółce, a jeszcze nie mieliśmy gotowych krzewów, żeby je posadzić. Także ta koncepcja taka, że mamy poukładane rabaty stricte grupami i potem kolorami, ona się może sprawdzić wtedy, kiedy sadzimy jednorazowo całą paletę odmian, tak? Ale ponieważ ta paleta się zmienia, bo dochodzą ciągle nowe odmiany, to potem już się to zaburza i takiego idealnego porządku na tych zagonach nie będzie. Dlatego po 4 latach testów najprawdopodobniej taki jest zamysł na dzień dzisiejszy. Likwidujemy całość, przesuwamy rabaty o 2 metry w nowe miejsce, w których róże nie rosły. Tam sadzimy nowe nasadzenia według tego schematu, że grupa, kolory, nowe odmiany, które się pojawiają i dalej testujemy następne odmiany. Dzięki temu mam nadzieję, że tego miejsca prawie że wystarczy, choć już widzę, że mi brakuje miejsca, bo chciałbym tu posadzić jeszcze nowe odmiany, których nie mam, a które chciałbym testować, ale już tutaj nie ma dla nich miejsca i muszę się zastanowić, co zrobić, czy nie likwidować dalej tych tuneli, które się już też częściowo nadają do rozbiórki, po to, żeby powiększyć jeszcze o jedną, jak gdyby jeden taki pas zagonów następne poletka. Ale to się wiąże z tym, że będzie coraz więcej pracy, coraz więcej pracy i coraz więcej pracy, a w sezonie tej pracy jest tyle, że ja muszę wybierać, czy mamy się skupiać na szybkim pakowaniu i wszystkie zasoby kierować na to, żeby Wam usługę tej sprzedaży, żeby stała jak na najwyższym poziomie, czy kierować zasoby tutaj na pielęgnację i wtedy niestety jakość tej obsługi troszeczkę by mogła ucierpieć. To jest taki mój dylemat. Natomiast uważam, że ja jestem tak zdeterminowany, żeby testować i pokazywać Wam różnice między odmianami i pokazywać, które odmiany tak naprawdę są dobre. Tak jestem zdeterminowany, że zrobię wszystko, żeby to doprowadzić do końca. Bo jest cały czas na rynku wiele odmian, które moim zdaniem kompletnie już nie powinny być sadzone, bo są po prostu chorowite. Można by wymieniać ciągiem przez parę minut te odmiany, które niektóre szkółki cały czas oferują i w zasadzie mają tylko takie odmiany. Moim zdaniem to jest niedopuszczalne, bo założenie jest takie, że Wy macie posadzić odmiany, które minimalnym nakładem pracy dadzą Wam maksymalnie piękny efekt. I tutaj jest to pole testowe, które pokaże całą prawdę. W następnym filmie będziemy robić róże rabatowe, których jest chyba najwięcej, więc film będzie zbyt może długi, ale chcę Wam też go pokazać. Na dzisiaj, żeby nie przedłużać, tyle. Do zobaczenia w następnym filmie.